Dzień dobry Państwu, witam wszystkich maniaków offroadowych ciężarówek w kolejnym odcinku z serii Zagrajmy w SnowRunnera. Dzisiaj wybrałem sobie ciężarówkę Western Star 47X z troszeczkę większą ilością osi niż ta poprzednia ciężarówka z poprzedniego odcinka. O, widzicie, już kierowca zasnął z nudów. No to no to tak nie może być. Odpalajmy ciężarówkę i już wam mówię, co dzisiaj przygotowaliśmy. Dzisiejsza misja jest sklepy zimowe. Jest to misja kampanii, która jest również jedną z ważniejszych misji na tej mapie, a jej tekst brzmi: zima się zbliża. Wkrótce nie będzie jak dowieźć zapasów do bazy. Platforma będzie wiercić bez względu na wszystko. Ale co nam z tego, skoro zabraknie jedzenia i sprzętu? Pomożesz nam? Haha, pewnie, że wam pomogę, chłopaki, ja bym wam nie pomógł. Już przygotowałem ciężarówkę, już patrzymy, co mamy zrobić. Mamy do wykonania dwie czynności. W zasadzie misja nie jest podzielona na dwa etapy, ale w każdym bądź razie mamy dostarczyć przyczepę i mamy dostarczyć zapasowe części zamienne do pojazdów. Co musimy zrobić? Oczywiście odebrać przyczepę. Przyczepa jest na mapie Czarna Rzeka i to jest ta żółta przyczepa, z której ostatnio spuszczaliśmy paliwo do naszej ciężarówki, do naszego koloba. Pamiętacie, jak tą dużą przyczepę wiertniczą tutaj holowaliśmy, to tankowaliśmy z tej przyczepy. Tą przyczepę właśnie muszę dostarczyć do bazy, która jest po lewej stronie, mianowicie tutaj. I do tego muszę dostarczyć części zamienne z pojazdów, które do odebrania są tutaj. Mój plan na dzisiaj: odebrać przyczepę, postawić ją przed bazą tutaj, wrócić się po części zamienne, żeby z przyczepą nie jeździć w tą i z powrotem. I praktycznie można byłoby wtedy jechać sobie swobodnie do bazy, która jest daleko, która jest tutaj. Może być dość skomplikowany dojazd, szczególnie ten podjazd tutaj, ale zobaczymy, jak nam pójdzie. Nie ma co gadać, nie ma co gdybać. Zabieramy się za robotę, odpalamy ciężarówkę, włączamy napęd na 4 koła i ruszamy w drogę. Dzisiaj wybrałem inną ciężarówkę Western Star. Jest to ciężarówka, która ma 5 osi. Zasadniczo jest to ciężarówka troszeczkę za duża do tego zadania, no ale postanowiłem pokazać inny pojazd niż do tej pory, szczególnie, że mogłem w nim zamontować napęd na wszystkie koła, co jest bardzo dobrą sprawą, jeżeli chodzi właśnie o ciężarówki na początek. I ta ciężarówka też nie podskakuje tak głupio jak ta mniejsza ciężarówka, którą w ostatnim odcinku jeździliśmy. Dlatego pokażemy coś nowego i zobaczymy, czy aby na pewno tą ciężarówką damy sobie radę. Tą ciężarówkę prędzej czy później przebuduję na ciężarówkę serwisową. Założę na niej taki bardzo duży dodatek serwisowy, w którym mieści się paliwo i części zamienne, w razie czego jak będzie trzeba odholować jakąś ciężarówkę, plus do tego trzeba ją będzie naprawić. Dlatego później ją przebudujemy, ale jak na razie założyłem na niej burtę i założyłem na niej dźwig. W razie czego, jak będziemy mieli taką potrzebę, żeby coś przeładować z przyczepy na pakę, albo coś podnieść z ziemi na naszą burtę, także ciężarówka jest właśnie przystosowana do tych początkowych warunków gry. Do tego tutaj wam pokażę, mogę
zmienić tryb zawieszenia, opuszczają się jeszcze te dwie osie, mamy wtedy 4 osie z tyłu, które stabilizują naszą ciężarówkę. O, nie tu, nie tu, nie tu, w lewo, zagadałem się, sorry. Te dwie dodatkowe osie po prostu stabilizują naszą ciężarówkę, w razie czego jakbyśmy wieźli coś ciężkiego z dużym środkiem, z wysokim środkiem ciężkości. Jedna z fajniejszych ciężarówek, ale jak już wspomniałem, ja z tej ciężarówki robię zawsze ciężarówkę serwisową, ponieważ ta ciężarówka, jako że jest taka naprawdę bardzo duża, może mieć też bardzo duży dodatek serwisowy na sobie założony i właśnie przez co jest bardzo praktyczna jako ciężarówka taka typowo naprawcza. Podniosę jednak zawieszenie, ponieważ tych kół na razie nie potrzebujemy. Dobrze sobie będziemy radzić bez wsparcia zawieszenia. Jeden z fajniejszych pojazdów. Ja ogólnie lubię wszystkie ciężarówki Western Star, które są tutaj w grze. Nawet tego kolosa z 4 slotami do pakowania, nawet tym kolosem bardzo lubię jeździć. Bardzo fajna ciężarówka, prędzej czy później również wam ją pokażę. No ale mimo tego każda ciężarówka inaczej jeździ. Każda ciężarówka inaczej się zachowuje. Jak widzicie, ta jest taka bardziej twardsza. Ona nie podskakuje tak głupio jak ten mały pojazd z poprzedniego odcinka. I do tego można w niej jeszcze właśnie włączyć dodatkowe osie, które stabilizują cały pojazd. Ja najczęściej wykonywałem swoje zadania jeszcze inną ciężarówką. Też był Western Star, ale kurczę, nie pamiętam teraz tego oznaczenia. To chyba była 49X. Też Western Star, też z dodatkową osią, ale z jedną dodatkową osią. Zasadniczo ciężarówka, która ma swój własny dodatek DLC. Po prostu tamta ciężarówka, którą ja najczęściej jeżdżę, no to jest właśnie ciężarówka z dodatku DLC. Mi się wydaje, że to było 49. Jeżeli coś źle mówię, to poprawcie mnie w komentarzach. Czasami tak na szybkiego nie jestem w stanie wyszukać informacji w mojej głowie. Czasami o czymś zapomnę, a czasami, wiecie, strzelę jakąś głupotę. Zdarza się, jestem tylko człowiekiem. Także jak coś źle powiedziałem, to poprawcie mnie. My z tej przyczepy ostatnio zabieraliśmy paliwo i właśnie coś podobnego na styl tej przyczepy ja najczęściej zakładam na ciężarówkę, żeby po prostu się przyczepą nigdzie nie przepychać, to zakładam na ciężarówkę taki dodatek serwisowy, taki żółto-czerwony. Odpowiednio maluję jeszcze do tego ciężarówkę i cacy. Rozglądam się teraz tak, bo widzę, że są tutaj pniaki, które jak zwykle przeszkadzają. Jeszcze jestem za daleko. No a teraz? Teraz jest ok. No dobra. To wracamy. Odwracamy się tutaj. A nie mogę tego wyłączyć. Nie szkodzi. Wracamy tędy, którędy przyjechaliśmy, do drogi. Tu w lewo. Nie, w prawo będzie. Do drugiej mapy. Jak na razie zadanie wygląda na bardzo proste, ale uwierzcie mi, dojechanie do tej bazy będzie swego rodzaju wyzwaniem, ponieważ kojarzę, że droga tam była naprawdę beznadziejna. Ale zobaczymy, jak nam pójdzie. Zamierzam teraz zapakować po drodze
części zamienne do pojazdów, żebyśmy po prostu mieli przyczepę plus części zamienne. I takim też składem pojedziemy prosto do bazy. Ciężarówka wiem, że jest silna, wiem, że sobie da radę właśnie z takim obciążeniem, że przyczepa z tyłu plus ładunek na burcie. Ogólnie wszystkie ciężarówki Western Star są naprawdę bardzo silne i bardzo ułatwiają grę na początku. Jedyne co widzę, nie założyłem w tej ciężarówce, to wysoki snorkel, bo wjeżdżając w wodę pojawia mi się czasami, że woda jest już dość głęboka. Także muszę jeszcze tutaj dopracować ciężarówkę, jeżeli chodzi o konfigurację sprzętu. Ale to zrobimy w garażu przy najbliższej okazji. Tutaj w prawo. Teren już jest nam znany. Męczyliśmy się tutaj kolobem z przyczepami. Z przyczepą budowlaną i z przyczepą z wiertłem. Bardzo fajna misja. I dużymi krokami zbliżam się do bardzo podobnej misji, tyle tylko, że w innym rejonie. Ale też jest do holowania właśnie przyczepa serwisowa, nie przyczepa serwisowa, tylko przyczepa budowlana, taka przyczepa naprawdę dużych gabarytów i do tego jeszcze jakieś tam dwa takie podrzędne etapy. Także niedługo na pewno pojawi się jeszcze jeden odcinek, w którym będziemy takie kolosy po prostu dźwigać. Ale jak na razie delektujmy się ciężarówką Western Star, jest naprawdę bardzo fajny pojazd. Jest bardzo silna. I fakt, że można założyć na niej opony terenowe, przepraszam, błotnych na niej nie wolno mieć. Chyba że sobie ściągniecie modyfikacje, bo modyfikacji do tych ciężarówek jest od groma i ciut ciut. Jeżeli macie zakupione DLC właśnie z Western Star, to w wyszukiwarce modyfikacji możecie sobie takie ciężarówki z Western Star stworzyć, że błoto odczuwa się jak autostrada. Co mi troszeczkę nie bardzo pasowało. Ciężarówki takiej nie korzystałem. Raz, przyznam się bez bicia, stworzyłem sobie taką ciężarówkę, żeby zobaczyć po pierwsze jak się takim pojazdem jeździ, a po drugie miałem, już nie pamiętam na której mapie, na naprawdę błotnym terenie musiałem kłody dostarczyć, a wszyscy co grają w SnowRunnera wiedzą, że kłody w tej grze to jest przekleństwo, jeżeli chodzi o ładunek. To tylko wtedy jeździłem taką modyfikowaną, silną, niesamowicie mocną ciężarówką, żeby tylko te kłody po prostu mieć odhaczone. Ale tak jak już wspominałem, dalej nie jestem zwolennikiem modyfikacji, chyba że jakieś modyfikacje typu Quality of Life, gdzieś tu lepsze światła, kierunkowskazy, jakieś efekty świetlne, efekty dźwiękowe, to wtedy tak, ale jeżeli chodzi o siłę ciężarówek, to nie jestem fanem modyfikacji. No okej, jesteśmy na kolejnym terenie, włączamy naszą ciężarówkę, włączamy światła, napęd na 4 koła, zwalniamy hamulec ręczny i w tym momencie kierujemy się do zajezdni serwisowej, gdzie musimy części do samochodów, do pojazdów zdobyć. Jak dotąd dobrze nam idzie, no ale droga jest typowo asfaltowa, więc byłoby dość dziwne, jakby nam źle szło.
Ale cała przyjemność w prowadzeniu ciężarówek off-road po bezdrożach niedługo się zacznie. W zasadzie od samej farmy już będzie zabawnie. Miałem w zasadzie odpiąć tą przyczepę tutaj, ale podejrzewam, że na placu koło serwisu tam będzie wystarczająco miejsca, żeby przejechać dookoła, więc zabiorę tą przyczepę ze sobą. Po prostu zaoszczędzę sobie odpinanie i przypinanie przyczepy. No idziecie, tu można dookoła jechać. I teraz, żeby źle nie zabrać, hamujemy. Potrzebujemy części zamienne do pojazdów. Ilość raz i 2. Dobra, to jesteśmy w tym momencie naprawdę przygotowani na naszą misję. Musimy jechać do krzyżówki i muszę się przebić przez farmę. Głównym wjazdem na 100% nie wjadę na farmę, bo wiem, że tutaj się prędzej czy później zakopię, dlatego ominiemy sobie to bajorko tutaj i pojedziemy tędy. Możliwe, że tędy dam radę. Potem mam jechać tutaj i kierować się prosto. Potem w prawo drogą leśną i potem w prawo taką naprawdę wąską drogą aż do bazy logistycznej, w której muszę wszystko oddać. Dobra, zaraz zobaczymy, jak nam pójdzie. Zastanawiałem się, właśnie się zastanawiałem. Paliwo 165 litrów, mam niespełna ciut więcej niż pół zbiornika i chciałem właśnie się zastanowić, czy muszę jechać na stację paliw, ale przecież mamy przyczepę serwisową ze sobą. Nikt nie powiedział, że nie mogę z niej korzystać, ja ją mam dostarczyć, a to, że będzie w połowie pusta, no to już raczej nikogo nie interesuje, dlatego zatankujemy sobie z przyczepy i jedziemy. Zaraz zobaczymy. Od samej farmy na pewno się zacznie dobry off-road i tam się już zaczną problemy. Zastanawiam się właśnie, czy dobrze wybrałem, że biorę ciężarówkę bez blokady dyferencjału, ale w razie czego, jak się zakopię gdzieś, będę miał okazję wykorzystać koloba, czy jak ona się tam ta ciężarówka nazywała, kolob, no, żeby się wyciągnąć z błota. Patrzę cały czas, jak się ciężarówka tutaj zachowuje na wertepach, czy ona się ślizga, czy podskakuje. Dawno tym pojazdem nie jeździłem, także dzisiaj wybrałem się nieznanym pojazdem w nieznaną wyprawę. Może być naprawdę ciekawie. My wjeżdżamy tutaj teraz w to pole i jedziemy bokiem dookoła, ponieważ jak już wspomniałem, głównym wjazdem na farmę nie dam rady wjechać. Ale wiem z doświadczenia, że tędy można sobie przejechać bez żadnego problemu. Ile razy ja tam klnąłem, jak wjeżdżałem na farmę tym głównym wjazdem. Taki niedoświadczony, o, czekajcie, bo tu też zaczynają się te dziwne rzeczy robić. Taki niedoświadczony, taki pewny siebie, ach, trochę wody, co to tam trochę wody? Pamiętam, że jakieś deski musiałem dostarczyć tutaj do farmy. Już nie pamiętam, jakie to było zadanie, ale musiałem dostarczyć tutaj deski i pamiętam, że
było naprawdę kiepsko. Zaznaczyłem sobie zasadniczo, że mam jechać tutaj dookoła, ale pojedziemy tutaj sobie główną drogą. Powinno być w miarę ok. Ominę tylko to głębsze błoto tutaj. Co to jest do odebrania w ogóle na farmie? Materiały eksploatacyjne. Okej. Zapewne też trzeba będzie do jakiegoś zadania tutaj odebrać. No to dobra. Całą zabawę rozpoczynamy właśnie teraz. Pamiętam, że ja tą misję na swoim zapisie gry robiłem Azowem Atom. To była ciężarówka Azowa, którą też się kupowało w DLC. I pamiętam, że ja tą ciężarówką, tym Azowem tutaj jechałem i praktycznie z palcem, że tak powiem, w nosie mogłem tutaj pokonać cały ten teren. Jednak Azov Atom jest naprawdę bardzo silną ciężarówką, która jest przystosowana do off-roadowej jazdy. Ona chyba nawet fabrycznie ma założone opony błotne, blokada dyferencjału plus napęd na wszystkie koła, nie? No to mogłem sobie tędy śmigać jak chciałem, ale dzisiaj jednak wybrałem inną ciężarówkę, postanowiłem się pobawić troszeczkę innym sprzętem. To jest chyba ciężarówka, którą pierwszy raz w mojej serii pokazuję. Bo Western Stary pokazywałem już ciężarówki, ale tej jeszcze nie. Poza tym mi się ten czerwony lakier podoba na tej ciężarówce. Trochę podskakuje, ale jest jeszcze w miarę stabilna ta ciężarówka. Nie jest tak, nie podskakuje tak mocno jak ten mały Western Star. I jak na razie dobrze sobie daje radę. Oczywiście trzeba pamiętać, żeby tutaj gdzieś jakoś głupio nie wjechać w zapadlisko i nie przewrócić się. Z błotem sobie dam radę, ale z przewróceniem już gorzej. Chociaż chyba mam już wystarczający level w razie czego, żeby sobie zrobić ciężarówkę dźwig. Do podnoszenia przewróconych pojazdów. Jak nie idzie na wyższych biegach, puścić gaz, żeby sobie ciężarówka na jedynkę zredukowała. Tu w górę. O kurde. O kurde. No dobra. No i co teraz? Trzeba się ratować wyciągarką. Okej, mamy grunt pod kołami. Dobrze, daję radę. Tak trzymać, dawaj, dawaj, dawaj. Drugi bieg i heja, i pod górę. Dobrze, że mam ze sobą, wiecie co, cysternę, to te 20 litrów spalania, jakie tam się czasami pojawia w lewym dolnym rogu, troszeczkę mniej mnie stresuje niż tak jakbym jechał tą ciężarówką bez tankowania. Woda. Nie wygląda, żeby było głęboko. Spróbujemy trzymać się prawej strony, w razie czego, żebym mógł się o drzewo zahaczyć. I jedziemy.
snorkela nie zainstalowałem. Wlotu powietrza. Mam standardowy wlot powietrza i czasami się pojawia, że poziom wody jest za wysoki dla tego pojazdu. Te promienie słońca, aż chciałbym w takim słońcu posiedzieć i się rozgrzać. Ostatnio tutaj w moich rejonach jest tak zimno, że masakra. Słońca to w ogóle nie widać. I do tego czasami pada deszcz ze śniegiem, także nie jest nic fajnego. Tutaj jest takie dobre miejsce właśnie, żeby się przewrócić. Dlatego delikatnie. Tu jest idealne miejsce, żeby się przewrócić. Zakręt w lewo i pochylnie. I krzywo. Okej, jesteśmy. A, to już dojechaliśmy. Patrzcie na to błoto tutaj. Jeżeli wjedziecie tutaj w środek i się zakopiecie, nie macie szans wyjazdu. Podjedziemy tu pod drzewka, w razie czego, żebyśmy mogli się złapać wyciągarką. I pamiętajcie o zasadzie, jeżeli nie musicie wjeżdżać w błoto, nie róbcie tego. O, metalowe belki są tutaj. Może bym je zabrał stąd. Bo ta przyczepa serwisowa na 100% zniknie. Wiecie co? Ja sobie zatankuję jeszcze auto. Dobra, przyczepa serwisowa jest. I teraz jeszcze dostarczamy części do pojazdów raz i dwa. I mamy... Odwierty nie zostały przerwane. Jest to drugie zadanie naszej kampanii, które po prostu należało wykonać. A czekajcie, będę w stanie to tutaj pokazać. Tak jest. Drugie zadanie, pierwsze zadanie zrobiliśmy ostatnio, holując właśnie te ogromne przyczepy. To jest drugie zadanie tej kampanii i zostało nam ostatnie zadanie kampanii. Odwierty trwają. Jak to zadanie wykonamy? Jeszcze nie wiem, jeszcze nie zastanawiałem się tym. Ciężarówkę mogę sobie tutaj naprawić, ale że nie popsuliśmy sprzętu, jest ok. Ciekawe, czy wyciągnąłbym tą... Czy wyciągnę tą przyczepę stąd? Spróbuję, ale w razie czego jak się gdzieś przewrócę, to ją zostawię. Bardziej w tym momencie to tak dla... jako wyzwanie to chciałbym zrobić. O ile ją podepnę, bo widzę, że nie chcę. No okej, teraz. Nie, którędy? Tak jak jechaliśmy, nie ma innej... Nie, chociaż jest, tędy w dół. Miejsce odwiertów. Okej. To jest dość długa przyczepa, więc patrzę, czy są tutaj gdzieś jakieś ostre zakręty. Ja zasadniczo mógłbym ją spróbować faktycznie tędy wyciągnąć. I tutaj. Chociaż tam jest ten przejazd, tutaj ten zakręt jest dość beznadziejny. Nie. To spróbujmy ją w tą stronę pociągnąć. Tutaj. Plażą. Przez miejsce odwiertów. Tu na pewno będziemy musieli coś zrobić. Gdzie to jest ta główna droga? Tu jest. Ale to mógłbym tędy pojechać. W sumie. Tu do punktu. I tu do farmy. Jak już ją do farmy dociągnę, to już będzie ok. A zobaczymy, czy ja ją w ogóle wytargam stąd.
Ciężarówka w zasadzie jest dość dobra do tego, jest bardzo silna, także nie powinna mieć problemu z ciągnięciem tak długiej przyczepy przez błoto. Ale nigdy nic nie wiadomo. Także mamy 2 zadania z 3 zrobione. Ja planowałem tak to wykonywać, żeby daną mapę jeździć, dopóki nie wykonam wszystkich 3 zadań kampanii. I jak wykonam wszystkie 3 zadania kampanii, wtedy zmieniamy rejon na inną mapę. Jaka to mapa będzie, jeszcze nie wiem, ale wezmę, prawdopodobnie zrobię kolejną ulubioną mapę, jaką do tej pory jeździłem. Będzie to prawdopodobnie, a nie powiem wam, zobaczycie. Jeszcze zastanowię się, z jaką mapę wybrać, ale na pewno wybiorę mapę, która jest w miarę łatwa i w której zadania dają dość sporo doświadczenia. I nie będzie to na pewno Alaska albo Taimyr, czy jak tam ta ruska mapa się nazywała, ponieważ są to mapy dostarczone do bazowej wersji gry i te zadania nie dają sporej ilości doświadczenia, przez co levelowanie jest bardzo wolne. I co za tym idzie, wyposażanie ciężarówek w odpowiedni ekwipunek o wiele dłużej trwa. No, a tu też takie fajne miejsce jest, żeby właśnie na tym drzewie tutaj zawisnąć. O! O! Zgubiliśmy ładunek. Nie no, mógłbym go w zasadzie podnieść, ale kurde. Upsi. To też się często zdarza. O tym nie pomyślałem, że jak się przyczepa za mocno przechyli, że spadnie z ładunku. To jest do bani. To nie jest to, co chciałem. Zróbmy tak, że ją przyczepę ustawię na prosto. To nie jest to, co chciałem. Ajajajajaj. Spróbuję to jeszcze tutaj wcisnąć na tą przyczepę. Mam dźwig, więc nie powinno być problemu, chyba że się jeszcze tu sam przewrócę. Ale jak już wspomniałem, jest to bardziej dla sprawdzenia, czy dam radę, niż do tego, żebyśmy to potrzebowali. O nie, to źle wygląda, nie wygląda to dobrze. Trochę źle to wygląda ze względu na to, że moja ciężarówka się przewraca. Dobra, powiem tak, ja to tutaj zostawię, jak to mówili, z ziemi się nie podnosi. Ja to tutaj zostawię, mówi się trudno, tą drogą raczej nie będę jechał. I zakończę dzisiejszy odcinek. Najwyżej jak będę potrzebował metalowe belki, to przyjadę tutaj ciężarówką i zabiorę te metalowe belki stąd. No dobra, mówi się trudno, nie udało się. A też nie jestem w stanie tego w tym momencie podnieść, ponieważ ta ciężarówka się na boki przewraca. Akurat w tym miejscu, trochę źle stoję. Mówi się trudno, nic nie szkodzi, to miało i tak być tylko sprawdzenie, czy dam radę przewieźć. Jak widać, nie dałem rady. No dobra. Ja się z wami na dzisiaj żegnam. Dziękuję serdecznie za wspólnie spędzony czas i dziękuję serdecznie za obejrzenie filmiku. Jeżeli lubisz SnowRunnera, zostaw lajka i zasubskrybuj kanał. Ja wam życzę miłego dnia.
Trzymajcie się ciepło, do zobaczenia w kolejnym odcinku. Cześć!